Witam Was. Trochę mnie nie było z Wami, bo byłem daleko. Jak oglądacie, to wiecie, że byłem w Indiach, południowych Indiach raczej, Stany Karnataka, Goa. Zwiedzałem okolicy jednego z obiektów, który mnie bardzo zainteresował, ale o tym będziemy trochę później. Chciałbym powiedzieć, że Indie nie każdemu służą. Jeżeli ktoś wybiera się do Indii, to na pewno nie wszystko ma równo pod sufitem. Jechać do innego kraju za 8000 km i oglądać biedę i smród, jaki tam bytuje w otoczeniu, bo nie byłem w tych cywilizowanych miastach na północy, a byłem na dzikim południu, gdzie pola ryżowe, trzcina cukrowa, rolnicy, które białych ludzi nie widzieli. Moja podróż do Indii, to nie będę Wam teraz opowiadał o tym. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam na mój wykład, który odbędzie się 18 lutego w Krakowskim Parku Technologicznym o godzinie 11. Także tutaj adres mamy ulica Podole 60, czyli to jest na Ruczaju. Chętnych zapraszam na mój wykład. Przedstawię, jak przebiegała moja podróż. Dlatego po powrocie już do Polski śmiało mogę stwierdzić, że normalni ludzie tam się nie udają, bo wypoczywać tam nie ma gdzie, bo jest syf, brud i ubóstwo, a zwiedzać też nie ma za dużo. Jeżeli by nie to, co tutaj Wam pokażę, taka kropelka w terenie, tak pozostałość formacji geologicznej, to łupki żelazonośne i właśnie pojechałem ten obiekt zbadać. Jak wykonam wszystkie badania, które zamierzam, i wtedy będę mógł Wam przedstawić wyniki badań, to wtedy będziemy w 100% wiedzieli, co to jest, jak powstała ta formacja. Ale na teraz mogę, jak powiedzieć, spekuluję, czyli przygotujcie się na samый ciężki materiał. Wyobraźcie sobie obiekt z kosmosu, który ma średnicę 8 km, który awaryjnie ląduje na warstwie łupków żelazonośnych i pozostaje właśnie taka kropelka, formacja. A jak ktoś ma inne zdania na ten temat, to proszę do mnie napisać lub zadać pytania. Zapraszam na mój wykład i możemy na ten temat podyskutować. Ciężko będzie podważyć ten mój pogląd, ale chętnych zapraszam do dyskusji. Także mnie do Indii sprowadziło właśnie ten obiekt, czyli pozostałość formacji geologicznej. Ale co się wydarzyło w trakcie pobytu, czyli byłem tam dokładnie 33 dni, trochę ponad miesiąc, ale dużo miałem przygód. Przede wszystkim szukałem, tak jak wszędzie, śladów po maszynowej obróbce, które oczywiście znalazłem, bo kto szuka, ten zawsze znajdzie. Nie wszystko, co możemy zakładać, że to jest maszynowa obróbka, jest maszynową obróbką, bo na przykład stolica Imperium Hampi, gdzie najwięcej zabytków, to miejsce, gdzie była stolica państwa Midjanayagar. Ciężka wymowa, ale tego się powoli uczy, ale miasto było założone w 1336 roku i oczywiście te ślady obróbki na kamieniach wskazują właśnie na ten okres. Ręczna robota, ale poszukiwałem kamieni ze śladami perfekcyjnej pracy i dlatego po 3 tygodniach poszukiwań, gdzie zwiedziłem dziesiątki świątyń, okazało się, nie jest tak lekko w Indiach znaleźć, jak nam się wydaje w internecie. Ludzie pokazują masę filmików, że wszędzie ślady praktycznie perfekcyjnej pracy maszyn albo obróbki pięknej, polirowanej, różnej twardości skał, kamieni. Tutaj nie jest takie łatwe znalezienie takiego obiektu, dlatego na dzisiaj mam możliwość takiego stwierdzenia, że w Indiach przed czasami, właśnie w tych czasach wedyjskich, istniała cywilizacja technologicznie rozwinięta, których pozostałości możemy teraz odnajdować w tych świątyniach. I przede wszystkim, tak jak już zaobserwowałem w wielu świątyniach, 4 kolumny pięknie wytoczone na maszynie tokarskiej, co ślady oczywiście Wam pokażę. Są jeszcze mały fenomen w tych kolumnach, bo jeżeli kolumny ustawia się 4 i podpierają sufit, który też jest zrobiony z granitu, to jeżeli lewa kolumna jest niemagnetyczna, to prawa jest magnetyczna. I
po przykątnej kolejna kolumna jest magnetyczna, po prawej niemagnetyczna. Tworzy się takie trójkąciki i podłoga tak samo ułożona z takich bloków, które jedne przyciągają magnes, drugie nie. Możemy, teraz znowuż masa spekulacji, czy to budowniczowi nie wiedzieli, że te właściwości te skały posiadają, czy to już taki zamiar architekta. Także we wszystkich praktycznie świątyniach w Indiach, tam na południu, gdzie byłem, w środkowej części, w środku świątyni zastosowano starożytne kolumny, które były wykonane na maszynach. No i dlatego zdolności magnetyczne tych kolumn badałem w wielu obiektach. Zgadza się z tym moim poglądem, ale oczywiście to zacząłem robić dzięki podpowiedzi jednego z widzów. Tak samo jak pojechałem do Indii, też dzięki podpowiedzi jednego z widzów i zapraszam go na mój wykład. Proszę się ujawnić, bo niestety minęło kilka lat już od tego czasu. Ktoś z widzów przysłał mi ten fragment, nie fragment, a pozostałość formacji geologicznej z pytaniem, czy to może być ślad, czy to jest krater pouderzeniowy, czyli krater po uderzeniu meteorytu. Niestety zainteresowałem się tym obiektem, 2 lata minęło, uzbierałem grupę, byliśmy tam na badaniach i okazuje się, że to jest awaryjne lądowanie obiektu pozaziemskiego. Kolejne zagadnienie, które chciałbym podjąć dzisiaj, czyli oglądanie filmów na Vimeo. Dlatego przyszedłem na Vimeo, znacie powód, bo publikacja filmów na YouTubie ograniczona jest, jak to się mówi, cenzura drastyczna w tych czasach, ale teraz pracuję na Vimeo i daję trailery na YouTubie i zapraszam do oglądania Vimeo. A dlaczego? Bo na Vimeo mam dłuższe filmy, pokazuję przeprowadzone badania, jak to wygląda w terenie i jak ktoś interesuje się tym regionem świata, czyli Anatolią starożytną, to proszę, zajrzyjcie na Vimeo i obejrzyjcie film Hattusia, gdzie jest zapisane w kamieniach, widać ślady perfekcyjnej pracy maszyn i każdy kamień po kolei jak był układany. Nigdzie w literaturze tego nie znajdziecie, tak samo jak nie znajdziecie informacji, że jeszcze 1500 lat przed naszą erą cywilizacja Chetytów, czyli ze stolicą w Hattusi, miała bezpośredni kontakt z Indianami Ameryki Południowej, czyli Mezoameryki, a o tych rzeczach nigdzie nie znajdziecie. Kiedy pooglądacie moje filmy i jeszcze zapraszam do oglądania innego odcinka na Vimeo, czyli o Alacahuyuk. Tam zobaczycie, jak układano kamienie poligonalne. To jest to samo, co w Ameryce Południowej. Te wszystkie płaskorzeźby, które udokumentowałem, też możecie pooglądać. Na nieszczęście w literaturze akademickiej, a nie anglosaskiej, ani innych prorosyjskich, czy jak to zwane, to nie znajdziecie tych informacji. Zapraszam do oglądania na Vimeo, tak samo o tym obiekcie, co badałem w Indiach, tak samo umieszczę dokumentację i fotograficzną, i obliczenia, wszystkie umieszczę na Vimeo. Bo jeżeli ludzie nie zainteresowani muszą na YouTubie to długo oglądać, to się znudzą, dlatego dokumentacja będzie przedstawiona na Vimeo. I zapraszam do oglądania Vimeo, bo świat się zmienia i oszczędności nie musicie trzymać w banku ani w skarpetce. Oszczędności na razie trzeba wydać, bo świat jest w drastycznym kryzysie i to wszystko będzie kosztowało, jak to się mówi, samochód będzie kosztował, wartość samochodu będzie tak jak bochenek chleba za kilka lat. Także zastanówcie się nad oszczędzaniem. Dobra, nie mieszam się w ekonomię, politykę, religię, tylko przedstawiam badania kamieni przede wszystkim. Jeszcze raz zapraszam Was na mój wykład. Jak ktoś ma coś do powiedzenia, rzetelna krytyka lub jakieś propozycje, możemy się spotkać na żywo. To będzie w Krakowskim Parku Technologicznym. Na stronie popatrzycie się tutaj adres na Ruczaju, to niedaleko kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także zapraszam na spotkanie i temat mojego wykładu będzie Tu była katastrofa. I od tego nie da się uciec, to jest zapisane w skalach, także
Jak ktoś będzie miał jakieś pomysły, zapraszam do przedstawienia swoich pomysłów i podzielenia się informacjami i swoimi przemyśleniami. I mam nadzieję, do zobaczenia na wykładzie przede wszystkim. Wszystkiego dobrego.